Myślisz, że podróże zarezerwowane są tylko dla bogatych? To nieprawda. Większość z Was przepłaca na każdym kroku. Odpowiem na Waszych 15 pytań po 10 latach taniego podróżowania. Dzięki temu w końcu zaoszczędzisz na wyjazdach. Zacznijmy jednak od największego zjadacza budżetu. Jakiego? Posłuchaj tej historii. Szukam taniego lotu ze Szwajcarii do Polski. Jednak w tym okresie trudno coś znaleźć. I nagle odnajduję niestandardowe połączenie, które obniża cenę o połowę. A więc jak znaleźć takie tanie loty? Dzięki tym sztuczkom ja oszczędziłem, więc i ty zaoszczędzisz dzięki tym poradom. Po pierwsze, wyszukuj Google Flights, Skyscanner, Kayak, takie różne portale czy różne inne alternatywy, które pozwalają ci wyszukać najtańsze loty, dokądkolwiek lecisz. Używaj takich portali jak tanieloty.com.pl lub różnych alternatyw. Tam znajdziesz naprawdę najfajniejsze okazje z całego świata. Używaj flightconnections.com. To jest bardzo użyteczna strona, która pokazuje, skąd dane loty, z jakiego miasta do danego miasta latają. Wyszukuj niestandardowych tras i łącz na przykład różne przesiadki. Ja na przykład wybierając się do Tbilisi, wybrałem najtańszy lot do Batumi i potem już pojechałem busem prosto do Tbilisi. Tak więc to była najtańsza opcja, a jednocześnie jeszcze sobie trochę zwiedziłem przy okazji. Używaj przeglądarki w trybie incognito, tak aby strony internetowe różnych linii lotniczych nie zapisywały ciasteczek na twojej przeglądarce i w taki sposób ominiesz podwyższania cen. Używaj VPN-u, czyli pewnego programowania, które pozwala ci się łączyć z siecią z innego kraju, tak, że w stronie internetowej wydaje się, że jesteś na przykład w innym kraju i w ten sposób dosyć często, na przykład wyszukując z Indii czy z innych tańszych krajów, dostajesz o wiele lepsze oferty. Ja polecam NordVPN, działa dosyć dobrze u mnie. Wyszukuj na przykład, niektóre lotniska są blisko siebie, także można polecieć na jedno, przesiąść się i polecieć z drugiego lotniska jeszcze dalej. Kupuj bilety w jedną stronę, raczej nie w dwie, to zazwyczaj wtedy pokazuje najtańsze ceny. Możesz na przykład znaleźć tani lot do jednego miejsca, tam przenocować się, zwiedzić, spędzić kilka dni i odczekać kilka dni i znaleźć kolejny tani lot, który będzie już dalej do miejsca docelowego leciał. Są też różne grupy na Facebooku czy innych mediach społecznościowych z okazjami, z tanimi lotami. Tam też warto być i obserwować. Możesz też kupować bilety z dużym wyprzedzeniem albo last minute. Obie opcje pozwalają ci na znalezienie dosyć tanich lotów. Używaj strony AirHint. Ona mniej więcej nie zawsze dobrze działa, ale pokazuje, z jakim prawdopodobieństwem jeszcze dana cena biletu się obniży lub podwyższy. Wszystkie linki do stron, które podaję, znajdziecie tutaj w opisie. A wracając do historii, ja znalazłem połączenie ze Szwajcarii do Polski przez Maltę. I brzmi to absurdalnie, bo nie jest to zupełnie po drodze, ale właśnie dzięki temu zaoszczędziłem dosyć sporo pieniędzy i jednocześnie odwiedziłem Maltę. Czasem najtańsza opcja wcale nie jest oczywista i wymaga trochę pokombinowania. A co z przemieszczaniem się po lądzie? Ta historia z Iranu na pewno was zaskoczy. Wychodzę rankiem na pustynną drogę, by złapać stopa. Nie mija kilka minut i zatrzymuje się stary Peugeot. Wsiadam i zaczynam rozmowę z Irańczykiem i już wiem po tych kilku minutach, że przez następną dobę nie zapłacę ani grosza. Jakim cudem? Jak podróżować prawie za darmo. I ta historia nie wydarzyłaby się, gdyby nie te następujące sposoby. Możesz podróżować autostopem. Wyjdź po prostu, odważ się wyjść na pierwszą lepszą drogę i zacznij czekać. Nie martw się, w końcu ktoś się zatrzyma i weźmie cię w kierunku, w którym chcesz. Możesz też używać strony Hitchwiki. Jest to dosłownie baza danych, encyklopedia dla tych, którzy poszukują połączeń autostopowych. Tam znajdziesz wszystko. Od technik, od tego, jak łatwo w danym kraju łapać stopa, aż do tego, gdzie zatrzymać się w danym miejscu, by złapać najlepszego stopa. To również różne grupy autostopowiczów na Facebooku czy innych mediach społecznościowych. Oni tam na pewno dadzą ci najlepsze porady i warto tam być. By podróżować prawie za darmo, możesz kupić sobie rower i jeździć nim długodystansowo. Ja sam robiłem tak i znam osobiście bardzo wiele osób, które w ten sposób podróżuje. Bardzo łatwo zakochać się w takim środku transportu, chociaż nie ma co ukrywać, jest o wiele wolniejszy. Możesz też wziąć packraftę czy jakiegoś pontona, żeby podróżować rzekami. To też jest jakaś możliwość i nic cię to nie kosztuje. Możesz też znaleźć różne tanie busy lub pociągi na Omio, czy Bus Radar, czy tego typu stronach. Pamiętaj, Flixbus to nie jest jedyna opcja. Są też inni przewoźnicy, którzy są o wiele tańsi. Wystarczy poszukać trochę w internecie. Chociaż czasem nie ma co ukrywać, szczególnie po Europie. Loty są dosyć tanie, więc warto też czasami polecieć sobie gdzieś tanimi lotami. Możesz też używać BlaBlaCara, czyli portalu, w którym wyszukujesz kierowcę, który jedzie w danym kierunku i zabierasz się z nim. Ta historia z Irańczykiem brzmi jak przypadek, ale powtarzało się to dosłownie codziennie. Alternatywne sposoby podróżowania dosłownie potrafią zbić koszty do niemalże zera, więc warto je spróbować. Wystarczy tylko być bardziej odważnym, otwartym i optymistycznym. Jedno to jeździć, ale też oczywiście trzeba gdzieś spać.
Ja osobiście nie jestem wampirem, więc też potrzebuję się wyspać. Tak jak w tej bardzo dziwnej następnej historii w Libanie. W południowym Libanie szukam noclegu, a robi się coraz ciemniej i coraz ciemniej. Pytam i w każdym hotelu naprawdę żądają astronomicznych kwot. Spotykam jednak kogoś, kto w końcu naprowadza mnie na tani nocleg. Jednak tam jest jeden mały haczyk. Jak więc znaleźć taki tani nocleg? Zanim jednak zdradzę zakończenie tej historii, wytłumaczę kilka porad, dzięki którym właśnie znalazłem takie tanie noclegi. Po pierwsze, na miejscu pytaj zawsze lokalców. Oni wiedzą, gdzie jest najtaniej i gdzie jest najlepiej, zawsze ci dobrze doradzą. Nocuj w hostelach. Wyszukuj ich na hostelworld.com czy chociażby na Booking. To naprawdę przyzwoita opcja, w tańszej cenie by znaleźć gdzieś zielony pokój lub jakieś dormitorium. Wyszukuj też najtańsze opcje nie tylko hosteli, ale różnych innych apartamentów na booking.com. Przefiltruj je sobie, posortuj. Airbnb też czasem bywa opłacalne, też czasem tam warto zajrzeć. Porada? Szukaj najlepiej po 21. Wtedy dosyć wiele właścicieli obniża cenę na last minute i warto wtedy poszukać jeszcze na ten sam dzień noclegów. Możesz też używać couchsurfing czy warm showers, czyli różnych platform dla podróżników, gdzie lokalsi udostępniają swój dom i swoje łóżka, swoje sofy, byś mógł się na nich przespać za darmo, zupełnie bez zobowiązań. Używaj portalu Home Exchange. To dosyć ciekawa opcja, gdzie możesz wystawić swój dom, a jednocześnie ktoś inny wystawia i zamienicie się swoim domem na jakiś czas. Ciekawe, co? Możesz też jechać oczywiście z towarzyszami, nie sam. Wtedy dzielicie koszt na kilka i wychodzi to o wiele taniej. A może jedziesz samochodem. W samochodzie też możesz się wyspać, o ile ten twój samochód jest trochę większy. Ja sam wielokrotnie spałem w samochodzie, wystarczy fajny materac i naprawdę jest super noc. A może masz namiot? Wystarczy, że rozbijesz się gdzieś i tak naprawdę nie musisz nic płacić. Ja polecam portal iOverlander, gdzie możesz wyszukać najlepsze miejscówki na właśnie rozbicie się namiotem lub na camping. Ale największe oszczędności tak naprawdę znajdziesz zupełnie poza systemem. To są takie sytuacje, kiedy miły lokal zaprasza cię do swojego domu. Dosyć często dzieje się to w różnych krajach Azji Centralnej czy w krajach arabskich. A wracając do historii z Libanu, obrała ona dosyć niespodziewany kierunek, ponieważ ten lokal zawiózł mnie do tego hotelu, który był faktycznie tańszy, ale ten hotel należał do jednostki militarnej nazwanej Hezbollahem. Przyjęty tam jednak zostałem niczym król, więc naprawdę dobrze to wspominam. Okej, transport i nocleg już jest obgadany, ale od tego nagrywania trochę zgłodniałem. Wy też? Bo ta następna historia rozbudzi wasz apetyt. Syria słynie z kuchni, a ja jestem głodomorem. Chodzę więc po syryjskich miastach i ślina cieknie mnie i cieknie coraz bardziej. Lecz te dania zbyt drogie są w tych restauracjach. W końcu znajduję genialny hummus za ułamek tej ceny. Pytacie więc, jak tanio jeść w trakcie podróży? By cieszyć się takim tanim hummusem, ja zawsze używam następujących sztuczek. Jedz tam, gdzie jedzą lokalni. To jest na pewno najbardziej sprawdzony sposób i na pewno najpyszniej zjesz tam, gdzie właśnie jedzą ci, którzy mieszkają w tym miejscu. Oni wiedzą najlepiej i znają najtańsze miejsca, więc zawsze szukaj polecenia. Znajdź jakieś syłówki. Podobnie. To na pewno będzie autentyczna kuchnia, nie dla turystów i w tanich cenach. Pytaj się też innych podróżnych, bo oni sami szukali i sami byli w takiej sytuacji jak ty i może ci coś poradzą. Przeszukuj różne fora internetowe, blogi, vlogi, cokolwiek w internecie znajdziesz, jak TripAdvisor, Reddit, różne tego typu portale, gdzie na pewno też znajdziesz bardzo wiele porad kulinarnych. Wyszukuj ceny i menu też na Google Mapsach, to zazwyczaj też w krajach rozwiniętych można dosyć łatwo znaleźć. Przeszukuj też różne na przykład drukowane przewodniki z lokalnymi poleceniami. I nie jest w tych restauracjach głównych przy deptakach, one są zazwyczaj drogie i zbyt przehajpowane. Zejdź gdzieś w uliczkę dalej, gdzieś poza centrum na przykład, zacznij szukać bardziej miejsc lokalnych, a znajdziesz na pewno tańsze i smaczniejsze nawet restauracje. Jeśli już jesteś w restauracji, to niekoniecznie musisz kupować drogie napoje, to zawsze zżera twój budżet. Możesz też iść na targ, tam na pewno znajdziesz przepyszne lokalne knajpki z naprawdę bardzo świeżym jedzeniem. Ja zawsze tam chodzę i jestem zawsze zachwycony. Albo też możesz gotować sam. Masz kuchnię w miejscu, w którym mieszkasz, a może też masz palnik gazowy, który ze sobą mogłeś zabrać. To szybko się dosyć zwróci i możesz gotować wszędzie, gdziekolwiek jesteś. A wracając do tamtej historii, by zjeść ten fantastyczny hummus, wystarczyło skręcić w tą ciut mniej uczęszczaną uliczkę. Takie przehajpowane, turystyczne knajpy to najprostszy sposób, żeby spalić twój cały budżet. Zanim jednak wyruszysz już w tanią podróż, zadaj sobie pytanie wynikające z następnej historii. Siedzę w pewnym pięknym miejscu w pewnym kraju i zamawiam ogromną tacę jedzenia. Przygotowuję się na rachunek. Przychodzi. Nie mogę uwierzyć. Ile płacę? 2 złote. Gdzie to jest? Jaki to kraj? Które kraje są najtańsze do podróżowania?
To, ile pieniędzy wydasz na wyjeździe, zależy oczywiście od tego, dokąd pojedziesz, a wybranie destynacji to już jest połowa sukcesu, bo wiele krajów jest dosyć tanich, a niektóre są niezwykle drogie. Weźmy na przykład te tańsze kraje, pomyślmy o niektórych krajach Ameryki Południowej, o Azji Centralnej, o Azji Południowo-Wschodniej, o niektórych krajach Afryki. Tam naprawdę można żyć czasami nawet za grosze. Laos, Wietnam, Tajlandia, Kirgistan, Nepal, Albania, Mołdawia, Naddniestrze, Boliwia, Etiopia, Malawi. Są to zazwyczaj kraje biedniejsze, gdzie gospodarka dopiero się rozwija. Są to oczywiście też niestety kraje brudniejsze i przy tym też tańsze, ale przy tym można też znaleźć niezwykle wiele piękna i niezwykle wiele przygód, co sam polecam. Dosyć często też te tanie linie lotnicze latają do tych krajów raczej tańszych i tam można znaleźć też dosyć fajne ceny. To miejsce z historii to Etiopia. Tutaj jedzenie jest naprawdę fantastyczne i można zobaczyć naprawdę wiele. Natomiast jest to kraj biedniejszy, rozwijający się, więc wybieraj kraje świadomie. A gdzie najłatwiej przepalić kasę przez głupotę? Jestem przy nieoficjalnej granicy tureckiej na Cyprze i nie byłem świadom, że dam się nabrać na naprawdę tak tanią sztuczkę. Efekt? Po podróży przychodzą rachunki, po których głowa mnie boli. Jak zatem uniknąć tych ukrytych kosztów? Nie bądź ofiarą tak jak ja w tej historii i przestrzegaj tych następujących metod. Pamiętaj, rób zawsze rozeznanie do miejsca, do którego jedziesz, bo można się nabrać naprawdę na wiele rzeczy w danym miejscu. Poszukaj w internecie w różnych miejscach. Sprawdzaj opłaty za roaming, przewalutowywania, za wypłaty z bankomatów. Te małe koszty później zamieniają się w ogromne koszty i te rachunki przychodzą naprawdę ogromne. Więc warto się tego strzec. Załóż aplikacje bankowe dla podróżników, takie chociażby jak Revolut czy N26. Ja używam Revolut jako konta bankowego i to fantastycznie działa, ponieważ nie płacę prawie żadnych prowizji za przelewy i za opłaty w bankomatach czy za wypłacanie różnych gotówki. Uważaj na ulicach czy na targach na oszustów, na naciągaczy, na złodziei, na różne typy osób, które po prostu chcą cię oszukać. Takich osób jest naprawdę wiele w trakcie tych podróży. Uważaj na taksówkarzy, więc kiedy tylko możesz jeździć na przykład busami, czy lokalnym transportem, czy chociażby Uberem. Szukaj porad na forach internetowych, na chociażby Reddicie, na TripAdvisor, na różnych grupach facebookowych, mediach społecznościowych, vlogach, gdziekolwiek w internecie. Oglądaj też porady innych podróżników na YouTubie chociażby. Kupuj lokalne karty SIM. One dosyć często bardzo tanio wychodzą i warto mieć przy sobie internet. A jeśli nie, możesz użyć różnych międzynarodowych eSIM, chociażby Airolo. Tak, by mieć internet gdziekolwiek nie pojedziesz. Używaj Wi-Fi calling. Dzięki tej technologii możesz bezpłatnie dodzwonić się do swojego kraju z powrotem, bez żadnych opłat. A jeśli w niektórych krajach są blokowane te opcje, na przykład w Syrii, ja to omijam przez wcześniej wspomniany VPN. Nie kupuj wyjazdów all inclusive. Dosyć często zsumowane wychodzą o wiele drożej niż tak jakbyś kupował różne usługi, czy nocleg, czy jedzenie, czy transport pojedynczo. Kup je oddzielnie, poświęć trochę czasu, a zaoszczędzisz naprawdę o wiele więcej pieniędzy. Do niektórych krajów niestety wizy potrafią być bardzo drogie, ale czasami można tam wjeżdżać bezwizowo na jakiś okres czasu. Istnieją też czasem wizy tranzytowe, które też warto kupić i wychodzą one o wiele taniej. Możesz też dopłynąć do danego kraju statkiem. Wówczas obowiązuje cię 72 godziny tej wizy tranzytowej, za którą nie płacisz. Uważaj na zbyt duży bagaż w tanich liniach lotniczych. Oni naprawdę potrafią cię naciągnąć i potem musisz za to zapłacić. Ubierz na siebie wszystkie ubrania. Wówczas nie mogą cię obciążyć kosztami zbyt dużego bagażu, kiedy ubierzesz wszystko na siebie. Wracając do historii. Wydałem tyle i te rachunki przyszły tak duże, bo nie wiedziałem, że tuż obok mnie jest nieoficjalna granica turecka i złapało mi roaming. Do tego bankomaty, różne prowizje i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę dałem się nabrać jak początkujący. I wiesz już teraz, jak nie dać się naciągnąć, ale temat z następnej anegdoty jest pewnie może i nawet ważniejszy. 2019 rok. Wjeżdżam do Iranu. Zabieram ze sobą tylko $200. Ma mi to starczyć na cały miesiąc. A pamiętaj, że w Iranie nie da się wypłacić z bankomaty żadnych pieniędzy. To brzmi jak przepis na katastrofę. Czy wystarczyło mi do końca miesiąca? Ile w takim razie trzeba mieć minimalnie pieniędzy na taki wyjazd? I tu nie ma żadnej innej prostej odpowiedzi, bo możesz równie dobrze w tanich krajach podróżować za dosłownie kilka dolarów dziennie, dosłownie za bezcen, a dosłownie inny podróżnik może w tym samym czasie wydawać setki dolarów dziennie. To wszystko zależy tylko i wyłącznie od ciebie, od twoich wymagań, oczekiwań i wyrzeczeń.
Naprawdę w wielu krajach da się przeżyć od 5 do $20 dziennie i jest to tak naprawdę większość świata. A czasami i pewnie nawet za darmo. Oczywiście to zależy od kreatywności i twojej otwartości czy spontaniczności. Podając przykład, mój budżet w Afryce zazwyczaj nie przekraczał $20 na dzień. W Iranie poprzez sankcje przez to, że ta gospodarka tak nisko upadła, było to $7. A w Szwajcarii minimum 50 do $70 dziennie. Jeśli nie wiesz czego oczekiwać, zawsze możesz sprawdzić w internecie, czy to na forach, czy chociażby w różnych porównywarkach cen, jak ta Numbeo. Tam możesz porównać sobie ceny życia w różnych miastach czy w różnych krajach. Warto oczywiście też mieć jakąś poduszkę finansową, gdyby coś się stało. Głupie tak jechać zupełnie bez żadnej poduszki finansowej, chociaż gwarantuję, że tak też się da. I pamiętaj, da się zrobić naprawdę wszystko, tylko po prostu musisz dopasować swój budżet, swoje oczekiwania i swoje plany na dane miejsce, na dany region. Zrób wcześniejszy research, a naprawdę będzie wszystko ok. Wracając do historii, mi wówczas w Iranie starczyło te $200 na cały miesiąc, a nawet trochę zostało na sam koniec. Ale to ja, bo podróżowałem trochę bardziej spontanicznie i trochę bardziej kreatywnie. A propos spontaniczności, czy też jesteś fanem podejmowania decyzji na ostatnią chwilę? Pamiętam bowiem pewien wieczór, gdzie znajduję lot do Łotwy dosłownie za kilka groszy. Na następny dzień. I co? Decyzja zapada dosyć szybko i już następnego dnia jestem na Łotwie. Nieźle, co? Czy jednak było to w jakiś sposób ryzykowne? Czy takie oferty last minute faktycznie się opłacają? Takie oferty last minute naprawdę potrafią być absurdalnie tanie. Tylko to oczywiście zależy wszystko od ciebie, czy jesteś na tyle elastyczny, by móc podejmować takie ryzyko i czekać do ostatniej chwili, by takie okazje znajdować. Jeśli możesz sobie pozwolić na taką elastyczność, to hej, zaoszczędzisz naprawdę wiele. Niestety nie wszyscy mogą sobie oczywiście na to pozwolić, nie wszyscy mają pracę zdalną, czy mają tyle czasu, by czekać na last minute. Dla tych osób wtedy oczywiście lepiej kupować z wyprzedzeniem, znajdować jakieś lepsze okazje, bo wówczas te ceny też są o wiele tańsze. A dla tych osób, które lubią last minute, widzieliście poprzednie rozdziały. Wiecie już, jak szukać okazji, taniego transportu, tanich noclegów czy taniego jedzenia. To tymi samymi sposobami można znaleźć oferty last minute. Last minute to oczywiście zawsze jest jakieś ryzyko, lecz okazuje się dosyć często tym najlepszym wyborem. Choć musisz to mieć zawsze z tyłu głowy, że niekoniecznie zawsze musi się to udać. Mi też osobiście nie zawsze udaje się złapać last minute czy jakąś dobrą okazję. Ale ta następna anegdota to jest dopiero moja porażka. Przechodzę na lotnisko przez bramkę i nagle mnie zatrzymują. Pracownica lotniska dostaje kocie mordki i mówi, że przekroczyłem bagaż. Niby niewiele przekroczyłem ten bagaż z zaleceń, ale konsekwencje dla mnie będą naprawdę duże. Czy warto więc korzystać z tanich linii lotniczych i na co uważać? I żeby nie było, że zniechęcam, tanie linie lotnicze mogą być naprawdę okej, ale uważaj na następujące. Czytaj szczegóły oferty. Czytaj, dokąd dokładnie lecisz. Czytaj, co ten bilet zawiera w sobie, jaki bagaż. Nie daj się naciągnąć na zupełnie niepotrzebne usługi. Strony, na których kupujesz bilet, są tak zaprojektowane, żebyś w nich błądził i żebyś kupił jak najwięcej niepotrzebnych rzeczy. Są tam jakieś ubezpieczenia, wynajem samochodu itd., itd. Te usługi są naprawdę tobie niepotrzebne, bo oddzielnie możesz je kupić o wiele taniej. Nie kupuj jakichś chipsów, czy perfumów, czy wina na pokładzie. To naprawdę jest zbyt drogie. Jeśli masz tylko podstawowy bilet bez większego bagażu, nie bierz dużo rzeczy, a jeśli już bierzesz, ubierz je wszystkie na siebie przy przechodzeniu przez bramkę i nie mogą cię wtedy zatrzymać. Sprawdź, na które dokładnie lotnisko ta linia leci, bo może być tak, że zbyt daleko od twojego docelowego miejsca i wówczas nie będzie ci się to w ogóle opłacało. A historia z tym moim nadbagażem? Niestety, zcharge'owali mnie i musiałem zapłacić za ten cholerny nadbagaż. Kosztował on więcej niż sam bilet. Jezu, ale to była porażka, ale to była masakra. To jednak nie koniec historii naciągania, bo w następnej anegdocie to dopiero mnie naciągnęli. Ląduję samolotem w Libanie, wychodzę z lotniska i nagle ci wszyscy taksiarze rzucają się na mnie jak pies na mięso. $50, $70, $100. My friend, my friend, my friend. Sięgam jednak po rozum do głowy, olewam ich zupełnie i docieram do miasta za $1. Jak? Pytacie, jak tanio podróżować po miejscu? Miej głowę na karku i by oszczędzać, używaj następujących metod. Unikaj różnych transportów turystycznych, jakichś takich busów widokowych, naciągaczy taksówkarzy, prywatnych łodzi czy różnych podejrzanych usług. Unikaj naciągaczy w stylu my friend, my friend. Jeśli już bierzesz taksówkę, to obowiązkowo ustal przed przyjazdem cenę, nie po. Przed, bo jeśli nie ustalisz tego przed, to na pewno cię oszukają. Możesz też zabrać jakiegoś Ubera, Bolta czy lokalnego odpowiednika takiej taksówki. Coś, gdzie widzisz już przed przyjazdem cenę. Pytaj też lokalsów o jakieś lokalne opcje. Pytaj lokalsów o transport publiczny.
Może jest jakieś metro, może sieci busów, może tramwaje, może minibusy, jakieś marszrutki, minivany, cokolwiek co tam jeździ, to na pewno będzie tańsze. Możesz też wynająć samochód i wtedy porównaj ceny konkurencyjne różnych wypożyczalni, takie jak Herca, Avisa, Enterprise'a, różne są możliwości. A jeśli chodzi o historię z libańskiego lotniska, to po prostu wyszedłem, poszedłem sobie gdzieś dalej, znalazłem lokalny bus i dojechałem do miasta za $1. Różnica? Okrągłe $50. Jeszcze mi podziękujesz. Tymczasem ja tobie dziękuję, że oglądasz ten film. Ja poleciałem tam na zimę do Libanu. Natomiast następna anegdota czy historia opowiada o czymś, o czym nie wszyscy myślą przed wyjazdem. Chodzę ulicami włoskich miast zimą i jakoś to zupełnie inaczej wygląda. Jest czegoś mniej, jakoś tak, nie wiem, co daje podróżowanie poza sezonem. Daje coś, czego nie da się kupić. Czyli co? Tak naprawdę wówczas możesz znaleźć o wiele więcej takiego autentycznego życia. O wiele lepiej można poczuć takie miasto. No i przede wszystkim poza sezonem płacisz o wiele mniej. Mniej turystów, możesz uzyskać o wiele lepsze ceny. I oczywiście warto wówczas omijać ten największy ruch. Może być to jakieś wydarzenie sportowe. Mundial, mistrzostwa świata, koncerty, wydarzenia, różne rzeczy. To wszystko może spowodować, że ceny mogą nagle wystrzelić i że zapłacisz naprawdę fortunę za nocleg czy za cokolwiek innego. A pogoda poza sezonem? Fuerteventura w marcu? Jak najbardziej, czemu nie? Bliski Wschód na jesień? Jak najbardziej. Też niskie ceny. A pogoda? Fantastyczna. I nie ma co ukrywać, to tak naprawdę jest jeden z najprostszych trików na niższe ceny. Wiele noclegów czy miast obniża swoje ceny poza sezonem, po prostu nie ma turystów, nie ma komu tego sprzedawać. Jest mniej ludzi, przyjaźniejsze ceny i jest o wiele bardziej autentycznie. Czego chcieć więcej? Przy tych wszystkich poradach naprawdę można się pogubić. W następnej anegdocie sam wpakowałem się naprawdę w kłopoty. Jeżdżę po Etiopii hulajnogą i nagle zaczyna się ściemniać. A ja na jolo szukam nagle noclegu i płacę za to swoimi nerwami. Pytacie więc, jak wcześniej zaplanować taki tani wyjazd? Nie bądź tak jak ja w tej poprzedniej historii. Sprawdź wszystko, co było w tych poprzednich rozdziałach i wprowadź je po kolei. Jak? Zrób sobie taką listę zadań, rozpisz sobie, co jeszcze potrzebujesz zrobić. Podejdź do tego po prostu zadaniowo. Znajdź tani nocleg, tanie jedzenie, tani transport i tak naprawdę jesteś urządzony. Zrób to rozeznanie przed wyjazdem, które ci wcześniej też opisywałem. Użyj linków, które masz w opisie, które ci wspomniałem. Ale pamiętaj, zostaw też trochę spontaniczności. Warto jednak mieć trochę luzu i móc adaptować plan do potrzeb. Może jak tam dojedziesz, znajdziesz coś tańszego i możesz wówczas zmienić swoje plany. Czasem po prostu nie da się wszystkiego zaplanować, więc na miejscu możesz coś znaleźć i utargować jeszcze lepszą cenę. Tylko pamiętaj, nie daje się naciągać. Uważaj na naciągaczy. Co to znaczy? Odwiedzam sławne piramidy w Egipcie, lecz cały czas coś mi przeszkadza. To ci wszyscy naganiacze naprawdę nie dają mi chwili spokoju. Każdy chce mi coś sprzedać, każdy ma jakąś fantastyczną okazję tylko dla mnie. My friend, my friend. Jak uniknąć takich turystycznych pułapek? Nie bądź łosiem, naprawdę nie bądź naiwny, nie dawaj się nabierać na te sztuczki. Umijaj najlepiej te najbardziej turystyczne miejsca, największe zabytki. Naprawdę nie musisz tam iść, a jest wiele innych ciekawych miejsc. Jeśli już coś kupujesz, to naprawdę negocjuj twardo, schodź z ceną. Też unikaj sezonu. Tak jak ci wcześniej wspominałem, w trakcie sezonu te rzeczy będą o wiele, wiele droższe niż poza sezonem. Zanim coś kupisz, to pamiętaj, spytaj lokalsów lub porównaj inne ceny lokalne. To uchroni cię przed wydaniem na coś zbyt dużej ilości pieniędzy. Ja osobiście mam taką regułę. Jeśli już jestem w jakimś dzikim kraju i sprzedawca daje mi jakąś cenę, to ja zaczynam z nim mocno negocjować. Mam taką regułę, dzielę przez 2 czy 4 tą cenę, którą on mi podaje. Bo wiem, że ta cena jest po prostu zbyt wysoka. Ten gość ma odwagę mnie chcieć oszukać, to ja mam odwagę mu powiedzieć 2 czy 4 razy niższą cenę. I zaczynamy negocjować twardo, aż w końcu dochodzimy do takiej bardziej realnej ceny, którą jestem już w stanie wydać. Pamiętaj, jeśli w danym kraju ktoś zarabia średnio $50 miesięcznie, to jakim cudem ten naszyjnik kosztuje $30? Ja takie miejsca turystyczne omijam szerokim łukiem. No, chociaż jedno to oczywiście oszczędzić, a drugie zarobić. A czy da się w ogóle zarabiać w trakcie podróży? Pamiętam, gdy wsiadam do lokalnego busa w Syrii i otwieram mojego laptopa. Ci wszyscy dookoła Syryjczycy po prostu zdziwieni robią wielkie oczy. Dla mnie jest to coś normalnego, a dla nich jest to naprawdę wielka dziwota. Pytacie więc, czy da się zarabiać na podróż w trakcie podróżowania? I jest na to dosyć wiele sposobów. Jeśli oczywiście masz taką możliwość i masz pracę zdalną, to pracuj zdalnie. Po prostu potrzebujesz komputer, jakiś lokalny internet i voilà! Wszystko jest gotowe. Możesz pracować stamtąd, gdzie chcesz. Ja na przykład podróżując, pracuję dosyć często zdalnie. I przy tym pracuję nad moją pracownią architektoniczną Charakter Atelier.
W ramach tej pracowni projektuję budynki i inne ambitne projekty. Robię to dosyć często zdalnie, z zupełnie innych dziwnych krajów, z bardzo dziwnych miejsc. Możesz też dokupić jakiegoś Starlinka, żebyś miał naprawdę wielki, dziczy dostęp do internetu. Możesz też pracować lokalnie, znaleźć jakąś pracę lokalnie. Czy to jakieś takie proste prace fizyczne, żeby sobie gdzieś tam dorobić? A może jest jakaś forma au pair, czyli opiekowania się czymś, czy dzieckiem, czy może domem? Jest kilka takich portali, które podaję też poniżej w linkach, których możesz wykorzystać. Możesz też dawać korepetycje językowe, jeśli znasz dany język. Czemu nie? Jest dużo osób, które potrzebują w danym kraju nauczyć się twojego języka. Może wiesz, jak grać na instrumencie i możesz grać na ulicy, żeby sobie po prostu jakoś prosto dorabiać. A może potrafisz rysować pięknie. Weź ze sobą kartkę papieru i rysuj, sprzedawaj swoje malunki. Oczywiście jest też dosyć dużo ofert work and travel. Podaję tutaj też kilka stron, z których możesz skorzystać tak, by znaleźć jakąś pracę i czy to w formie jakiegoś wolontariatu, czy w formie pracy móc przebywać w jakimś miejscu, dostawać jedzenie i nocleg w zamian za swoją pracę. A więc jak widzisz, jest wiele takich możliwości. Możesz też jeździć w różne miejsca, kupować różne suweniry i potem je sprzedawać z powrotem w swoim kraju. Ja na przykład za niedługo będę otwierał sklep internetowy, w którym będę sprzedawał też te suweniry, które zebrałem, ale też wydrukowane 3D skany obiektów, czyli budynków architektonicznych, których sam skanowałem w trakcie moich podróż. Ja sam pracowałem w naprawdę najdziwniejszych miejscach na świecie zdalnie, bez dostępu do cywilizacji, ale nigdy nie robiłem wymówek, bo to dawało mi ogromną wolność. Podróże jednak to nie tylko przyjemności, ale także następujące błędy, które i wy możecie popełnić w trakcie podróży. Taka historia znowu. Słyszę: my friend, my friend, my friend. Już wiem, że za chwilę jakiś chciwy lokal będzie chciał mnie w coś wrobić. Chwila nieuwagi i $100 znika z mojego portfela. Jak? Jakie są największe błędy, przez które traci się pieniądze? Naciągaczy jest sporo i mają oni wiele sztuczek, więc jest po prostu jedna rada. Bądź czujny cały czas i nie ufaj nikomu. Możesz ufać tylko sobie i to szczególnie w niektórych krajach. Zachowuj jakiś bezpieczny dystans od ludzi. Trzymaj swoje dokumenty bezpiecznie. Myśl jak lokalny, nie myśl jak turysta. I nie dawaj się nabrać na jakieś tanie sztuczki, chińskie podróbki, jakieś fałszywe przeceny. Pamiętaj, to w twojej gestii leży, żeby nie zostać oszukanym. Widzisz, tanie podróżowanie to nie jest żadna tajemnica. Każda zaoszczędzona stówka to kolejny przejechany tydzień za darmo. I zobacz, jak ja dzięki tej wiedzy przeżyłem naprawdę szaloną, tanią wyprawę. Kliknij w ten film u góry. Widzimy się w drodze. A teraz twoja kolej. Wykorzystaj tę poradę i daj mi znać w komentarzach, jak ci pomogły.